Cześć, witajcie w kolejnym odcinku radiowym, radiokomunikacyjnym. Na warsztacie mamy radiotelefon dwubandowy, dwuzakresowy na pasmo 2 metry i 70 cm w modulacji FM z usterką. Usterka znana dobrze już w tych modelach Tyta, TH7800 jak i 9800. Podobna do tej, co poprzednio prezentowałem w poprzednim filmie sprzed paru miesięcy, a mianowicie problem z odbiorem na jednym z kanałów i zniekształcona modulacja na wyjściu, czyli przy nadawaniu radio ma zniekształconą modulację, nie da się pracować na przemiennikach, ponieważ pomimo ustawienia tonu nie otwiera nam przemiennika. Mamy po prostu coś z modulacją na wyjściu uszkodzone. Ja sobie na szybko Wam tutaj pokażę, na czym polega usterka. Sprawdźmy kanał prawy. Odstroimy się kanałem, kanał lewy. Odstroimy się kanałem prawym. Ja będę nadawał na częstotliwości 145-500. Test. 1, 2, 1, 2, test. 1, 2, test. Jak słychać, modulacja jest poprawna. Teraz sprawdźmy na kanale B, jak odbiera. Już słychać, że szum jest zniekształcony. Jest on taki przytłumiony. 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, test. I jak mogliśmy usłyszeć, zapiaszczona modulacja, bardzo zniekształcona. Więc mamy problem z wyjściem. Z odbiorem już nie testuję, czy odbiór jest również, to znaczy odbiór mamy zniekształcony na kanale B, a nadawanie jest na obu kanałach zniekształcone, jeśli chodzi o nadawanie z tego transceivera. No, zobaczmy sobie, ja mam tu niskie zasilanie, podpięte o niskiej wydajności, ale to nie przeszkadza, żeby zasymulować. 1, 2, 1, 2, test, 1, 2. No, w tym momencie nawet nic mi nie dochodzi. Z kanału B nie mamy nic. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. 0 na wyjściu. Przełączmy się na kanał A. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. Kanał A również nic nie nadaje. Ok, to mieliśmy sprawdzony odbiornik. Odbiornik B działa niepoprawnie. Zobaczmy teraz, jak wygląda nadawanie, czyli mam swój radiotelefon ręczny i odsunę go troszeczkę, żeby nie było sprzężenia i zobaczmy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. Modulacja zniekształcona na kanale A. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. Jak i na kanale B, czyli mamy problem dobrze znany w tych odbiornikach. Oprócz tego jeszcze jeden problem, a mianowicie gniazdo. To sobie już może rozłączmy. Gniazdo służące do programowania USB jest podobno uszkodzone, nie łączy. Także jak wyjmiemy płytę, to się temu wszystkiemu przyjrzymy. Rozkręcamy i zaglądamy do środka. Moc, ja zmierzyłem sobie moc szybko na analizatorze. Moc oddaje poprawną nasze urządzenie, także tu nie ma problemu. Problem jest z układami CXM 138, jeśli dobrze pamiętam. Są to takie procesory, które przetwarzają nam, odpowiadają zarówno za kodowanie, czyli za nadawanie tonów, jak i dekodowanie, jak i modulację. Są to procesory mowy, można powiedzieć, jak i obróbki cyfrowej sygnału. No dobra, temat znany, więc rozkręcamy.
No i co mamy w środku? Płyta główna dobrze znana. Tu mamy obwody wejściowe, wyjściowe, nadajnika, odbiornika, no, przewody zasilające. No i tu mamy nasz procesor cały obsługujący nasze urządzenie i dwa procesory, te, o które mówiłem, które służą za kodowanie, kody CT/CSS, jak i modulację i demodulację sygnału, któryś z nich jest uszkodzony, a usterka jest dobrze znana i tak jak tłumaczyłem poprzednio, są miejsca na diodę Zenera, których tutaj właśnie diod zabrakło, ponieważ te układy mogą mieć zasilanie do 4,5 V maksymalnie, a w tym momencie pewnie jest około 5 V, 4,90 coś i niestety ale ulegają uszkodzeniu. Wymieniamy układ, podmieniamy i zobaczymy, czy działa, ale najpierw sobie podłączę odbiornik, sygnał z odbiornika dam na wejście antenowe i zmierzę sobie oscyloskopem, który to układ jest uszkodzony, czyli z którego wychodzi zniekształcony, zdemodulowany sygnał. I teraz zmierzymy sobie, który układ jest uszkodzony, a będziemy to robić na tej zasadzie, że zmierzymy sobie sygnał, który wchodzi, zdemodulowany sygnał wchodzi nam na nóżkę numer, jak dobrze liczę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7 w jednym, jak i w drugim układzie. Na 7 mamy taki oto obraz sygnału. Sygnał wejściowy. Teraz przestawiamy się na nóżkę 6 i mamy taki sygnał. Sygnał na wyjściu z naszego układu zniekształcony. Jak widać, sygnał jest zniekształcony, natomiast ten sam sygnał w kanale, który pracuje poprawnie, wygląda w ten sposób. I sygnał 1 kHz na wyjściu drugiego układu, który jest poprawny i działa prawidłowo. No więc teraz, jeżeli mamy zdiagnozowaną usterkę i wiemy, gdzie ona się znajduje, wykręcamy płytę i usuwamy układ uszkodzony, podmieniając go na nowy, sprawny. Przy okazji zajmiemy się również gniazdem USB, które znajduje się na dole płyty. Jak widzę, jest przylutowane. Nie wiem, co tam zastanę, bo mam wrażenie i odnoszę takie wrażenie, że cały tutaj radioodbiornik był już rozkręcany, a po czym wnioskuję, ponieważ brakuje nam tutaj śruby. Śruby od mocowania układu małej częstotliwości wzmacniacza LA. LA4424. I po tym właśnie wnioskuję, że ktoś tutaj już ingerował. No i układ już wymontowany. Troszeczkę pogięłem nóżki, ale nie chciałem tutaj szaleć hotejrem. Zastosowałem inną metodę lutowania, żeby było skutecznie. No i co? Mamy jeszcze jeden układ, który został mi gdzieś z zapasów. W bardzo ładnym opakowaniu. Lutujemy tak samo jak idioty 4,5 V diody Zenera, które zbiją nam napięcie zasilania. Więc co? Do dzieła. No i układ już wlutowany. Diody Zenera wlutowane. Krótki test, tak na partyzanta. Sygnał z generatora podany. Kanał A poprawnie 1 kHz. Kanał B również poprawnie 1 kHz.
Ja przełączę się tutaj teraz na spektrum analizator, żebym miał podgląd, co mi się tu dzieje. OK. Więc sprawdźmy. Kanał A. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2 test, 1, 2 test. Wszystko OK. Drugi kanał. 1, 2, 1, 2, 1, 2 test, 1, 2 test. Również poprawnie. I zobaczmy teraz nadawanie. 1, 2 test. Kanał A. I kanał B, który miał zniekształcenia. 1, 2 test. Nadawanie działa poprawnie. Zaraz sobie zmierzę moc wyjściową i zobaczę, czy wszystko jest OK. Jeśli OK, dokręcam wszystkie śruby, składam odbudowę.